Witam serdecznie w kolejnym odcinku Luczyn po godzinach. Przechodzimy do drugiej części szykowania czarnej perły. Jak zawsze dodaję spis treści i rozdziały, żebyście mogli się bez problemu odnaleźć w materiale. Dla tych z Was, którzy nie widzieli poprzednich czynności lub są zupełnie nie w temacie, polecam zobaczyć najpierw część pierwszą. Link znajdziecie w opisie oraz w rogu ekranu. Zobaczycie tam m.in. wymianę uchwytu tablicy, klamek, manetek, setów, wyjmowanie łożysk, montaż amortyzatora skrętu, oklejanie motocykla folią 3M oraz usuwanie zaschniętego superglue z lakieru. Szanując zarówno czas Wasz, jak i swój, nie będziemy się tu na ten temat rozgadywać. Macie link, a my przechodzimy od razu do nowych zadań. Podziękowania dla marki Neotools za dostarczenie wszystkich niezbędnych narzędzi do wykonania prac przy nowej maszynie. Zaczynamy od wymiany filtra powietrza na nowy, o nieco większej przepustowości oraz małej modyfikacji airboxa, ale o tym za chwilę. Żeby dostać się do puchy z filtrem, musimy zrzucić bak. By tego dokonać, należy zdjąć plastikową osłonę przy główce ramy, gumy z krawędzi baku oraz dwa plastikowe boczki. My mamy to już zdjęte, bo dubaliśmy w tej okolicy w poprzedniej części. Także teraz przechodzimy już bezpośrednio do śrub mocujących bak. Są dwie boczne, lewa i prawa strona, oraz dwie centralne trzymające bak do półeczki na ramię. Po ich odkręceniu mamy już luźny bak, podkładamy sobie kocyk lub cokolwiek innego, żeby utworzyć dystans z przodu oraz drewniany klocek, żeby unieść go z tyłu. Jeśli nie podłożymy nic naprzód i zaczniemy podnosić wyżej sam tył, to jest bardzo duża szansa, że porysujemy ramę ostrymi krawędziami znajdującymi się od spodu baku. Nie pytajcie, skąd to wiem. Bak unosimy, żeby zrobić sobie trochę miejsca na rejonie, ponieważ pod spodem mamy do odłączenia 4 rzeczy. 2 wężyki odpowietrzające, przewód paliwa i wtyczkę. Gdy to poodpinamy, bak będzie już całkowicie luzem i możemy go zdjąć. Żeby otworzyć airboxa, musimy wysunąć przyczepiony do niego moduł sterujący. Jest na plastikowych zatrzaskach, wystarczy je unieść i można nim wyjechać z prowadnicy. ECU nie odłączamy, żeby nie napykać sobie błędów, niech sobie po prostu wisi z boku. Profilaktycznie czyszczę boksa z zewnątrz, żeby przy zdejmowaniu pokrywy nic nie nawpadało do środka. Wykręcam śrubki trzymające pokrywę. I zaglądamy do środka. Wnętrze jest na szczęście czyściutkie. Widać, że nie było jeżdżone nigdzie po zbyrach. Fakt, że mało kto robi takie rzeczy golasami. Sam filterek też bez oznak żadnych dziwnych historii. Nie to co mój tak zwany sportowy KNN. Kto pamięta, to pamięta. Czyszczę wnętrze obudowy filtra powietrza. Teraz biorę się za małą przeróbkę pokrywy, a dokładnie skrócenie tego wielkiego snorkla. W tej chwili powór powietrza jest mocno ograniczony. Fabrycznie wlot sięga niemal do samego dna i tam powietrze wpada przez małą szczelinkę. Skracając ten wlot, ułatwimy mu oddychanie. Oczywiście nie zachęcam i nie polecam wykonywania żadnych przeróbek tego typu, jeśli nie zamierzamy wymieniać filtra powietrza na coś o większej przepustowości niż fabryka, ani wymieniać układu wydechowego, ani tym bardziej po tym wszystkim robić porządku z mapami. Przy okazji Was zapytam, kogoś tam sobie już niby wypatrzyłem, ale jeśli znacie jakiegoś dobrego speca z hamownią, który ładnie ogarnia ECU w takich dziewiątkach, to dajcie znać. Po wymianie wszystkiego i ustaleniu, w jakiej konfiguracji będzie latał wydech, chciałbym ją schamować, zdjąć fabryczne blokady i zobaczyć, co w trawie piszczy. W każdym razie, wracając do roboty, odmierzyłem i skróciłem wlot, obrobiłem krawędzie, zmyłem go na mokro i dokładnie wyczyściłem. Znalazłem w bardzo dobrej cenie filterek KNN, także na niego wypadło. Mimo iż są wstępnie nasączane, daję mu jeszcze odrobinę świeżego oleju. Wkładam nowy filtr w prowadnicę w obudowie i można już zamykać całą puchę. Śruby skręcamy raczej delikatnie, one są tak naprawdę na niecałe 2 newtonki, także bez przesadyzmu, żeby nie ukręcić. Zakładamy bak, podłączamy wężyki i przewód od spodu. Zabieramy kocyk i klocek i obsadzamy bak na ramię tak, by gniazda śrub trafiły na swoje miejsce. Przykręcamy wszystkie 4 śruby trzymające bak. Zakładamy gumki na krawędzie, przykręcamy boczki i zakładamy kołnierzyk. Boczki mają po 2 spinki wciskowe od tyłu i po jednej śrubce z przodu. Kołnierz u góry jest tylko na te 4 kołki. Ciekawostka dla Was przy okazji, bo te spinki lubią się zawsze zgubić. Na Ali za około $2 kupiłem całe takie pudełko spinek przeróżnych rozmiarów. I w temacie filtra powietrza to chyba tyle. Na razie nie zakładamy żadnych handbarów ani innych cudów, przykręcamy zwykłe, klasyczne końcówki kierownicy ze sliderami. Nie ma w tym żadnej wielkiej filozofii, wkręcamy po prostu ciężarki dużym kluczem bezpośrednio w gwint kierownicy i do tych ciężarków dokręcamy slidery z tworzywa. Kupiłem takie, które najlepiej pasowały kolorystycznie do lakieru motocykla. Chyba jedyna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to czy po przykręceniu ta końcówka po prawej stronie, czyli ta przy rollgazie, nam go w żaden sposób nie blokuje, żebyśmy się później nie zdziwili.
Po ponad 3 tygodniach moje felgi wróciły wreszcie z malowania. Szymon znalazł zakład w okolicy, którego opinie dawały najlepsze rokowania na dobrze wykonaną usługę. Felgi prezentują się świetnie, pasują do elementów w czarnym połysku na motocyklu. Dokładnie o taki efekt mi chodziło. Mam nadzieję, że malowanie oprócz tego, że jest ładne, będzie też wytrzymałe, ale to czas na pewno pokaże i będziemy mogli sobie wspólnie wyciągnąć wnioski na przyszłość. Jedyna rzecz, na jaką muszę zwrócić tutaj uwagę, to dość prymitywny sposób usuwania maskowania, jakie było wykorzystane do zakrycia otworów w feldze, które nie mogą być malowane, czyli na przykład gniazd śrub pod tarczę oraz otworów podłożyska. Wygląda na to, że płyta lub coś, co było do felgi przykręcone na czas malowania, było później podwadzane jakimś śrubokrętem lub innym ostrym i cienkim narzędziem, który był pobijany zapewne młotkiem, żeby podszedł i oderwał maskownicę metodą dźwigni. Tak zgaduję po śladach, mogę się oczywiście mylić. W każdym razie, co by to nie było, to bardzo chybiony pomysł na płaszczyznach z mięciutkiego aluminium. O ile większość tych malutkich wykruszeń i zadrapań rzutuje jedynie na estetykę wykonanej usługi, te rzeczy i tak nie będą widoczne ani nie będą miały żadnego znaczenia w użytkowaniu. O tyle już wybicie guza bezpośrednio na samej krawędzi otworu, w którym przecież obsadzamy łożysko, to już troszkę igranie z ogniem. Dobrze, że nie doszło do żadnego wykruszenia w tym miejscu, bo byłby bigos. Także zanim zacznę składać koła, muszę wszystkie płaszczyzny styku leciutko przeszlifować i wyczyścić z resztek farby, kleju, taśmy, głębszych rys oraz koniecznie usunąć tego guzka. Tragedii żadnej nie ma, oczywiście da się zrobić i zaraz to sobie ogarnę. Pytanie tylko, czy w przypadku profesjonalnej usługi w zakładzie takie rzeczy są nieuniknione. Innych doświadczeń ze zlecaniem malowania felg motocyklowych nie mam, także dajcie znać, czy to jest norma. Koszt takiej usługi, bo pytaliście o to już wielokrotnie, oscyluje w granicach 4-5 stówek. Biorę bardzo delikatny papierek o super drobnej gradacji i wygładzam na zero wypukłość wybitą na krawędzi otworu podłożysko. To samo robię z zadziorami i nadwyżką farby na gniazdach śrub. Gdy mamy już wszystko poprawione, wyczyszczone i gładziutkie, przechodzimy do składania kół. Zaczynamy od założenia nowych wentyli, w tym przypadku są to zawory TR412. Koszt takich zaworków w autoryzowanym serwisie to około 140 zł za komplet 2 sztuk. Oczywiście nie idziemy tą drogą, identyczne wentyle kupujemy na przykład w woreczku 12 sztuk za 12 zł. Czyli na potrzebny komplet wydajemy dosłownie 2 zł zamiast 140. Żeby się z tym nie szarpać, smarujemy zawór i otwór pastą lub żelem do zakładania opon, a do przeciągania używamy dźwigni do wentyli. Kosztuje ona dosłownie kilkanaście złotych, a mamy wtedy pewność, że przeciąganie pójdzie łatwo i nie zniszczymy kombinerkami gwintu, ani nie uszkodzimy samego wentyla. Kombinerki lubią się także ześlizgnąć i walimy wtedy nimi prosto w lakier na feldze. Łycha na zawór działa w ten sposób, że nakręcamy jej głowicę na gwint wentyla i zapierając się częścią plastikową o felgę, tworzymy dźwignię, dzięki której łatwo przeciągamy grubą gumkę przez mały otwór. Po wszystkim wymieniam jeszcze tylko zwykłe plastikowe kapturki na metalowe akcesoryjne nakrętki, tylko i wyłącznie dla bajery. Z przodu robię dokładnie to samo. Przechodzimy do obsadzenia nowych łożysk oraz uszczelniaczy. Jest na to kilka sposobów. Dwa chyba najprostsze to oczywiście młoteczek lub prasowanko odpowiednimi talerzami poprzez skręcanie ich na śrubie. Tak jak w poprzednim odcinku, tutaj również przećwiczymy i zobaczymy sobie oba sposoby. Jedna mała ciekawostka dla Was zanim zaczniemy. W ogromnym skrócie, żeby się nie rozgadywać, koszt całego takiego zestawu na oba koła, czyli 5 łożysk i 4 uszczelniacze, jeśli chcielibyśmy zamówić je z salonu czy autoryzowanego serwisu Yamaha, wyniesie nas prawie okrągłe 7 stóweczek. Także znów nie warto iść tą drogą, ponieważ stosowane w kołach motocyklowych tanie łożyska kulkowe są dość popularne i z reguły znajdziemy je także w wielu maszynach budowlanych czy nawet sprzętach rolniczych. Także warto spisać sobie ich oznaczenia i poszperać na własną rękę po sklepach. W tym przypadku znaleźliśmy identyczne japońskie łożyska i uszczelniacze w cenie 168 zł za wszystko. Także na pewno warto się pofatygować, macie to samo za niecałą 1/4 ceny. Jeśli chcecie sobie trochę ułatwić robotę z obsadzaniem łożysk, to można podgrzać felgę, a łożyska wrzucić z kolei do zamrażarki. Smarujemy też delikatnie otwór pod łożysko, ale nie walimy tam 5 kg siuwaksu. Sposób zdecydowanie najbardziej ekonomiczny to młoteczek i nasze stare łożysko w roli głównej jako pierścień do pobijania.
Minusem jest to, że obsadzamy niepotrzebnie stare łożysko prawie do połowy i musimy je później stamtąd wyskrobać. Fakt, że jest też trudniej trafiać w siebie samymi krawędziami łożysk, niż jakby użyć pełnego talerza o dopasowanym rozmiarze. Wiadomo, im więcej zbędnego kombinowania w tych otworach, tym większe ryzyko, że coś uszkodzimy. Drugą opcją z młoteczkiem jest wykorzystanie specjalnych pierścieni do obsadzania łożysk i uszczelniaczy. Są w wielu różnych rozmiarach, dobieramy taki, który pasuje niemal na styk, ale ma wystarczająco luzu, że nie będzie nam jednak orał ścianek wewnątrz otworu. Bijemy sobie na spokojnie, równomiernie z każdej strony, kontrolując, czy nowe łożysko prowadzimy osiowo. W ten sposób możemy zasadniczo obsadzić wszystkie te łożyska. Nie zapominamy o rurce dystansowej, która musi się znaleźć między łożyskami, by wspierać ich wewnętrzne pierścienie. Łożyska obsadzamy tak, by nie ściskały nam mocno rurki i się nam o nią nie blokowały, tak żebyśmy mogli ją jeszcze przesuwać palcami. Uszczelniacze to nic innego jak kawałek sztywnej gumy ze sprężynką pod kołnierzem, wchodzą samą ręką lub bardzo delikatnym puknięciem przez pierścień. Oczywiście na nie również dajemy odrobinę smaru. Oba łożyska mamy obsadzone, pracują leciutko i bez żadnych dźwięków. Teraz założymy sobie tarcze hamulcowe i pierścień ABS-u. Śruby zgodnie z serwisówką dajemy na klej. Tarczę kręcimy krzyżowo na 18 N, śrubki pierścienia ABS na 8. Przednia felga zasadniczo gotowa, ale zanim założymy oponkę, przygotujmy może jeszcze od razu tył. W zabieraku mamy jeszcze jedno stare łożysko do usunięcia, także zapinamy ściągacz wewnętrzny i je wywalamy. Dobieramy sobie pasujące pierścienie z zestawu do obsadzania i tworzymy własną mini praskę do wciśnięcia nowego łożyska w zabierak. Nowe łożysko prosto z zamrażareczki. Tak samo jak poprzednio smaruję otwór pod łożysko, jak również samo łożysko. Napuszczam je sobie delikatnie w otwór. Składam do kupy moją mini praskę. Dokręcam nagwintowaną rękojeść, tym samym obsadzając łożysko na swoje miejsce. Gdy dojdzie do końca, rozkręcam cały majdan. Smaruję i obsadzam nowy uszczelniacz. Teraz czyszczę, smaruję i wkładam tulejkę dystansową do łożyska zabieraka. Zabierak mamy tym samym z głowy i bierzemy się za samą felgę. Wszystkie łożyska mamy już na swoim miejscu. Teraz pora na zębatkę, pierścień od ABS-u i tarczę hamulcową. Zębatkę kręcimy na 80 N bez kleju, tarcza na 3 dychy, ale z klejem i pierścień ABS-u na 8 N również z klejem. I tym oto sposobem mamy już nasze felunie uzbrojone we wszystko, co potrzebne do jazdy, oprócz opon. Do założenia nowych gumek używamy Rabakondy, bo jest to w tej chwili najszybszy i najprostszy sposób zmiany opon bezdętkowych, jakim dysponuję. Szczegółowa prezentacja tej montażownicy była w odcinku LPG numer 12.
Nowe oponki założone. Wyobraźcie sobie, że dalej nie mam swojej wyważarki. O jej zakupie przypomina mi się zawsze dopiero jak mam zakładać koła po zmianie, a wtedy nie mam już z reguły czasu, żeby czekać aż przyjdzie. Muszę w końcu ten temat ogarnąć, bo już mi się nie chce latać za każdym razem jak zmieniam gumy. W każdym razie koła już zrobione na wyważarce dynamicznej. Wrzucamy wreszcie kółka na perłę. Sam montaż koła nie różni się tutaj specjalnie niczym od pozostałych motocykli, które robiliśmy wspólnie w LPG już wielokrotnie. Smaruję i zakładam dystanse. Czyszczę i smaruję ośkę. Wkładam koło między lagi, przekładam ośkę i przykręcam na 65 N. Ruszam trochę zawieszeniem, żeby lagi znalazły swoje neutralne położenie i dokręcam śrubę zaciskającą lagę na osi na 23 N. Zakładam i lekko przykręcam zaciski, tak by miały trochę luzu. Przekładam i przykręcam czujnik ABS-u. Pompuję hamulcem i blokuję klamkę w zaciśniętej pozycji. Dokręcam śruby zacisków na 35 N. Kółko z przodu gotowe. Tył zakładamy sobie na razie tylko na słowo honoru. W następnej części robimy nowy napęd, także nie ma sensu niczego przykręcać. Generalnie ten konkretny motorek wygląda według mnie najlepiej bez żadnej szyby czy owiewki. Niestety pod licznik i we wszystkie szparki w tej okolicy wbija się pełno martwych robali, także trzeba coś założyć. Skołowałem sobie taką barakudę z demobilu. Niestety ten garb na środku na żywo wygląda tak sobie. Druga sprawa, że mogłaby być mniejsza. Najfajniejsza jest ta krótka, oryginalna szyba. Niestety w Yamaszce ich trochę pogięło z cenami. 900 za mały kawałek plastiku, który i tak zaraz będzie podrapany od robali i ciągłego mycia. Poszukałem czegoś podobnego i znalazłem identyczne małe szyby u sąsiadów ze wschodu i przy cenie wynoszącej 1/8 tej od Yamahy postanowiłem ją sprawdzić. Koniec końcem wyszło, że szybę mam całkowicie za darmo. Stało się to tak, że Chińczyk reklamuje na stronie szyby piękne i nieskazitelne, a proces produkcji mają na tyle niedoskonały, że wszystkie szyby wysyła do ludzi czyszczone i podrapane. Oczywiście mówimy o mikrorysach, nie o jakichś wielkich uszkodzeniach. Po otrzymaniu szyby kliknąłem dyskusję na Ali, żeby o tym z nim porozmawiać. Sprzedawca zamiast zachowywać się normalnie, od razu zaczął się mądrować, że to nieprawda, że wszystko jest dokładnie jak na zdjęciach w ofercie i tyle w temacie. Podesłałem wtedy wyraźne zdjęcia, co jest nie tak i serwis zwrócił mi od razu całą kasę. Szybę przepolerowałem i założyłem na perłę. Jak za cenę 0 zł, to muszę wam powiedzieć, że jest zarąbista i na razie zostaje. Podobnie ci powiem jak w Perle. I to się zgadza, wymiana oleju oraz filtra jest niemal identyczna jak w MT-07, czyli wyjątkowo prosta i szybka. Do odkręcenia mamy tylko jedną śrubę spustową i filterek. Odkręcam korek w lewo. Odkręcam śrubę spustową. Nie no, gościu przecież nic nie przejechał na tym oleju. Gościu mu zmienił olej, a on przejechał ile mówił? 1000 km? Halo? Odkręcam filtr oleju. Hifok, tu jest 204? A. Zostawiłem to w spokoju, żeby sobie skapywało i wróciłem w nocy, żeby dokończyć robotę. Bierzemy nowy filterek, bierzemy nowy olej, czyszczę śrubę spustową i dobieram nową uszczelkę. Przykręcam śrubę spustową na 43 N. Zalewam nowy filterek olejem i dokręcam go na 17 N. Zalewam 2,7 litra świeżego oleju. Oliwę, tak jak wszystko inne do tego motocykla, kupiłem z własnej kieszeni. Nie mam żadnej współpracy z Motulem i niczego wam tu nie reklamuję. Poprzednio był do tego motocykla lany 710 W40, więc tego się po prostu na razie trzymam. Po wlaniu odpowiedniej ilości zakręcam korek i odpalam na chwilę maszynę. Daję mu chwilkę spokoju, żeby olej mógł sobie spłynąć i sprawdzam w okienku, na jakim jesteśmy poziomie. Dolewam jeszcze odrobinkę, żeby być w górnej granicy, sprawdzam, czy wszędzie jest suchutko i wymianę oleju mamy za sobą. Luzuję i przekręcam zbiorniczek z płynem, by był nieco bardziej w poziomie. Zabezpieczę najbliższą okolicę papierem. Płyn hamulcowy jest dość szkodliwy dla elementów lakierowanych. Odkręcam i zdejmuję pokrywkę zbiorniczka. Wyciągam plastikową pokrywkę z membraną. Przyświeź tu ładnie, elegancko do środka, dobrze? Czysto.
Pokazywałem Wam już w poprzednich LPG kilka sposobów na wymianę płynu oraz odpowietrzanie układu hamulcowego. W tym przypadku akurat był u mnie Szymon, więc mogliśmy szybko przetłoczyć sobie świeży płyn za pomocą pompy hamulca na motocyklu, bez używania zaworów jednokierunkowych, pistoletów i żadnych innych bajerów. Przed rozpoczęciem, w przypadku gdy nasz motocykl jest wyposażony w pompę ABS, warto sprawdzić sobie, w jakiej kolejności powinniśmy oblecieć zaciski. W tym przypadku najpierw robimy przód, później tył, a z przodu najpierw robimy prawy, a później lewy. Naciągamy wężyk na zaworek, pompujemy klamką hamulca i otwieramy na moment zaworek, przetłaczając stary płyn do butelki. W międzyczasie dolewamy nowy, świeży płyn do zbiorniczka u góry, by uniknąć jego całkowitego opróżnienia. Gdy przegapimy ten moment, zapowietrzymy układ i cała robota od nowa. Gdy mamy już pewność, że w tym odcinku układu jest już tylko nasz nowy płyn, zamykamy zaworek i przechodzimy na drugi zacisk. Powtarzamy dokładnie tę samą procedurę, co w przypadku pierwszego zacisku. Ten układ akurat nie był zapowietrzony, ale zawsze upewniamy się podczas tej roboty, że w wężyku nie pojawiają nam się bąbelki powietrza. Jeśli by tak było, to pompujemy, aż się ich pozbędziemy. Gdy z wężyka wychodzi nam już tylko świeży płyn, zamykamy zaworek, wyrównujemy poziom płynu w zbiorniczku u góry i deklujemy. Śrubki pokrywki są delikatne, także kręcimy je z czuciem. Według serwisówki mają być na 1,5 Newtona. Przechodzimy na tył. Odkręcamy pokrywkę zbiorniczka, wyciągamy uszczelkę i robimy dokładnie to samo co z przodu. Pompujemy dźwignią hamulca i otwieramy na chwilę zaworek, żeby ciśnienie wypchnęło stary płyn. Tył mieliśmy lekko zapowietrzony, bo na początku były bąbelki w wężyku. Także przy okazji pozbyliśmy się z niego całego powietrza. Kiedy w układzie mamy już świeży płyn i od dłuższej chwili nie widzimy już żadnych bąbelków, możemy kończyć robotę. Wyrównujemy płyn do poziomu max i zamykamy zbiorniczek. Na tym kończymy część drugą. Zostało nam jeszcze m.in. założenie nowego napędu, nowego układu wydechowego, przerobienie i założenie lusterek, wymiana płynu chłodniczego, akumulatora, klaksonu, zmiana kanapy i jakieś tam drobne dodatki. Chciałbym Wam to wszystko pokazać już niebawem w ostatniej, trzeciej części. Pozdrawiam serdecznie, jak zawsze wielkie dzięki za oglądanie i do zobaczyska niebawem. Jest takie czarne i szybkie. Luczyn dosiada i zamyka szybkę. Ludzie, lepiej uciekajcie z ulicy, bo z daleka słychać jak czarna perła ryczy. Wszystko zapięte, o, manetka w rękę. Prawa jazdy nie zabrali mu jeszcze na szczęście. Lepiej zapinaj pasy, chociaż tutaj ich nie ma. Polski Ghost Rider stary, to nie ściema.